A oto mecenasi układu porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Chiny wesprą starania Polski o dołączenie do grupy G20. Amerykańscy oficerowie obserwowali białorusko-rosyjskie ćwiczenia Zapad 2025. Alternatywa dla Niemiec osiągnęła sukces w wyborach do zachodniego landu. Brytyjska prokuratura wycofała zarzuty wobec dwóch mężczyzn podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Chin. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiada wprowadzenie stanu wyjątkowego w Waszyngtonie. Donald Trump chce przyciągnąć zagranicznych ekspertów, aby uczyli Amerykanów wytwarzania bardziej zaawansowanych produktów. Wtorek, 16 września to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Chińska Republika Ludowa wesprze starania Polski o dołączenie do grupy G20. Szef chińskiej dyplomacji Wang Yi rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim i ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim także o ostatnich rosyjskich prowokacjach. Z komunikatu polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wynika, że w Helenowie pod Warszawą poruszono temat akcesu Polski do grupy 20 najbardziej rozwiniętych państw świata. Pekin miał zadeklarować swoje wsparcie dla Warszawy w tej kwestii, gdy pojawi się formalna propozycja przyjęcia Polski do tego formatu. Podczas niedawnej wizyty prezydenta Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych ich prezydent Donald Trump przekazał zaproszenie dla Polski na przyszłoroczny szczyt grupy. Po rozmowach pomiędzy szefami dyplomacji Polski i Chin ogłoszono również otwarcie chińskiego rynku dla polskiego mięsa drobiowego. Był on zamknięty przez wiele miesięcy z powodu występowania w Polsce ognisk ptasiej grypy. Szefowie polskiej i chińskiej dyplomacji na prośbę strony chińskiej nie wygłosili swoich oświadczeń. Głównym tematem rozmowy pomiędzy Nawrockim i Wangiem miała być wojna na Ukrainie, naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony i bezpieczeństwo regionalne. Przed wizytą chińskiego ministra spraw zagranicznych rzecznik tego resortu Lin Jian apelował do Polski o rozwiązanie sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Jej zamknięcie z powodu białorusko-rosyjskich ćwiczeń Zapad 2025 oznacza wstrzymanie ruchu kolejowego na najważniejszym szlaku transportowym łączącym Chiny z Unią Europejską. Oficerowie wojska Stanów Zjednoczonych wzięli udział w białorusko-rosyjskich ćwiczeniach Zapad 2025 jako obserwatorzy. Trwające od piątku manewry na Białorusi mają zakończyć się dzisiaj. Agencja Reuters poinformowała, że wśród gości Zapad 2025 znalazł się m.in. formalny atasze wojskowy do spraw obrony w ambasadzie USA w Mińsku. Podpułkownik Brian Schaub odwiedził poligon w Borisowsku w obwodzie mińskim wraz z innym amerykańskim oficerem. Na nagraniach opublikowanych przez białoruskie Ministerstwo Obrony Narodowej obaj byli ubrani w mundury sił powietrznych USA. Władze w Mińsku określiły wizytę Amerykanów jako nieoczekiwaną. Białoruski minister obrony Wiktor Hrenin, witając amerykańskich oficerów, powiedział, że biorąc udział w ćwiczeniach mogą oni przyjrzeć się wszystkiemu, co ich interesuje. Wspólne manewry wojsk Białorusi i Rosji obserwują zagraniczni goście z łącznie 23 państw. Spośród członków Sojuszu Północnoatlantyckiego obecni byli przedstawiciele Turcji i Węgier. W ubiegłym tygodniu Mińsk odwiedził specjalny wysłannik prezydenta USA John Cole. Po rozmowach z białoruskim przywódcą Aleksandrem Łukaszenką uwolnionych zostało 52 więźniów politycznych, a białoruskie linie lotnicze Belwawia zostały wykreślone z listy podmiotów objętych sankcjami. Oficjalnie w manewrach Zapad 2025 bierze udział około 13 000 żołnierzy z Białorusi i Rosji. Odbywające się w ich ramach ćwiczenia miały obejmować szkolenia z wykorzystania broni jądrowej oraz obsługi nowych rosyjskich systemów rakietowych Oresznik. Polska na czas tego wydarzenia zamknęła swoje przejście graniczne z Białorusią. Alternatywa dla Niemiec prawie trzykrotnie zwiększyła swoje poparcie w Nadrenii Północnej Westfalii. Historycznie niskie wyniki w wyborach komunalnych w zachodnioniemieckim landzie uzyskały Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna i Socjaldemokratyczna Partia Niemiec. Wybory w najludniejszym niemieckim kraju związkowym zakończyły się zwycięstwem Chadeków. Ugrupowanie kanclerza federalnego Friedricha Merza osiągnęło ponad 33% poparcia, z kolei koalicyjni socjaldemokraci 22%. W przypadku obu ugrupowań to najgorsze rezultaty w ich całej historii. Komentując wyniki wyborów, premier Nadrenii Północnej Westfalii Henrik Wüst stwierdził, że powinny one dać do myślenia największym niemieckim partiom, nawet jeśli udało im się zwyciężyć. O największym sukcesie może mówić Alternatywa dla Niemiec. Prawicowe ugrupowanie uzyskało 14,5% poparcia, a więc prawie trzykrotnie więcej niż w poprzednich wyborach. Regionalny lider AfD Martin Vincenz uznał głosowanie za referendum w sprawie kierunku, w którym zmierzają całe Niemcy.
Za 2 tygodnie w Nadrenii Północnej Westfalii odbędzie się druga tura wyborów na burmistrzów. Telewizja Deutsche Welle zauważa, że kandydaci Alternatywy dla Niemiec będą rywalizować o stanowisko burmistrza w 3 dużych miastach Zagłębia Rury, a więc w Duisburgu, Gelsenkirchen i Hagen. chadecy i socjaldemokraci w dalszej części kampanii będą wspólnie występować przeciwko prawicowym politykom w ramach tzw. zapory ogniowej. Brytyjska prokuratura wycofała zarzuty o szpiegostwo na rzecz Chińskiej Republiki Ludowej stawiane 2 mężczyznom. Dotychczas zebrane dowody nie pozwoliły na postawienie przed sądem obu obywateli Wielkiej Brytanii. Christopher Cash i Christopher Berry zostali zatrzymani przez brytyjskie służby ponad 2,5 roku temu. Postawiono im zarzuty gromadzenia i przekazywania informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu oraz interesom Zjednoczonego Królestwa. Prokuratura koronna twierdziła wówczas, że mieli oni prowadzić działalność szpiegowską od grudnia 2021 do lutego 2023 roku. Prokurator Tom Little poinformował sąd, że ostatecznie nie wniesiono żadnych zarzutów przeciwko obu mężczyznom. W trakcie prowadzonego postępowania nie udało się zgromadzić dowodów, które spełniałyby prawne wymogi pozwalające na postawienie ich przed sądem. Proces w sprawie szpiegostwa miał rozpocząć się 6 października. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii wyraziło rozczarowanie decyzją prokuratury koronnej. W opinii resortu obaj podejrzani powinni stanąć przed wymiarem sprawiedliwości w związku z powagą stawianych im zarzutów. Stacja BBC przypomina, że Cash jako parlamentarny asystent polityków Partii Konserwatywnej miał być związany z działającą przy Izbie Gmin grupą badawczą do spraw Chin. Berry przez kilka lat był z kolei nauczycielem w chińskich szkołach. Chińska Republika Ludowa od czasu postawienia zarzutów obu Brytyjczykom oskarżyła Wielką Brytanię o odgrywanie autoinscenizowanej politycznej farsy i antychińskie manipulacje. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiada wprowadzenie stanu wyjątkowego w Waszyngtonie. W ubiegłym miesiącu na ulicach amerykańskiej stolicy pojawili się żołnierze Gwardii Narodowej. Trump chce, żeby w Waszyngtonie obowiązywał stan wyjątkowy, a samo miasto w razie potrzeby zostanie sfederalizowane. W praktyce taki krok oznaczałby zwiększenie kontroli władz federalnych nad stolicą USA. Prezydent Ameryki w swoim wpisie na portalu społecznościowym Truth Social bronił także swojej decyzji o wysłaniu oddziałów Gwardii Narodowej na ulice Waszyngtonu. Zdaniem Trumpa dzięki jego działaniom Waszyngton w ciągu zaledwie kilku tygodni zaczął przeżywać rozkwit. Obecność rozmieszczonych w sierpniu żołnierzy miała doprowadzić do spadku liczby przestępstw popełnianych w mieście. Amerykański przywódca chce dalej wykorzystywać wojsko, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Waszyngtonu oraz działającym na jego terenie przedsiębiorcom. Polityk Partii Republikańskiej przedstawił swoje plany po protestach środowisk lewicowych przeciwko jego decyzjom oraz po zapowiedziach burmistrz dystryktu Kolumbii Muriel Bowser. Działaczka Partii Demokratycznej ogłosiła, że waszyngtońska policja nie będzie współpracować z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Imigracyjnego Stanów Zjednoczonych. Spór dotyczy przekazywania informacji dotyczących obcokrajowcom obecnym na terytorium miasta. Stany Zjednoczone są otwarte na zagranicznych ekspertów mogących uczyć amerykańskich pracowników. Prezydent USA Donald Trump uważa, że jego kraj może dzięki temu powrócić do wytwarzania bardziej skomplikowanych produktów. We wpisie na portalu Truth Social podkreślił on znaczenie inwestycji z innych państw. Według amerykańskiego przywódcy konieczne jest wprowadzenie tymczasowych zezwoleń na pobyt w Ameryce wyspecjalizowanego zagranicznego personelu. Eksperci spoza Stanów Zjednoczonych mają być pomocni zwłaszcza przy tworzeniu niezwykle złożonych produktów. Trump twierdzi, że Amerykanie muszą nauczyć się od nich wytwarzania układów scalonych, półprzewodników, komputerów, statków, pociągów oraz wielu innych towarów. W przypadku części z nich konieczne jest odtworzenie produkcji, bo zdaniem republikańskiego polityka jego kraj nie jest już w stanie samodzielnie radzić sobie w niektórych dziedzinach. Wpis zamieszczony przez Trumpa ma związek z niedawnym zatrzymaniem prawie 500 pracowników fabryki Hyundai'a w stanie Georgia. Obywatele Republiki Korei zostali zatrzymani przez służby imigracyjne w związku z postępowaniem dotyczącym nielegalnych praktyk rekrutacyjnych. Wprawdzie władze w Waszyngtonie nie chciały ich deportacji, ale w ubiegły piątek władze Korei Południowej przetransportowały ich do ojczyzny. Południowo-koreański prezydent Lee Jae-myung stwierdził dzień wcześniej, że postępowanie amerykańskich służb może zniechęcić zagraniczne firmy do lokowania w USA swoich kolejnych inwestycji. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi Układu Porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy?
Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm.